Hej, cześć i czołem! Ten film będzie trochę partyzancki, ponieważ jak widzicie, pewnie ci, którzy nas oglądają, to wiedzą, mieszkamy w bloku i raz na jakiś czas ktoś pod naszym filmem zgłasza informację, że mamy bardzo czyste motocykle, dziękuję. I jak my to robimy w bloku. I ten film będzie o tym. Oglądajcie. Kilka ważnych uwag przed filmem. Ważne jest to, żebyście dobrze żyli z sąsiadami. Ważne jest to, żebyście mieli dobrą relację z opiekunem budynku i z osobami, które biegają w okolicy, bo generalnie takie mycie może się nie każdemu spodobać. I ważne, żebyście zabezpieczyli teren tak, żebyście niczego przy okazji nie umyli, ani nie zachlapali, ani nie zrobili komuś czegoś, czego on nie chce. Żeby tak się stało, trzeba najpierw odkurzyć i zamieść wnętrze, bo tu się będzie działo dużo. Prawdopodobnie 5 litrów wody nam wystarczy do umycia jednego motocykla i to może Was to zaskoczyć. B. Musicie mieć dużo szmat, którymi pokryjecie podłogę przed myciem, ale to zaraz zobaczycie. Te szmaty powinny już się nie nadawać do niczego, tylko do wycierania podłogi. A trochę sprzętu trzeba ze sobą mieć, czyli mieć jakieś rękawiczki, mieć sporo pędzelków, mieć wyselekcjonowane szmatki o różnym stopniu zabrudzenia, bo one będą służyły do różnych części motocykla, trochę chemii. I po umyciu motocykla też trzeba pamiętać, że to będzie kilkuetapowy proces. Trzeba będzie niektóre elementy nasmarować albo sprawdzić, czy na pewno działają i że woda tam nie zaszkodziła, bo nie mamy tu kompresora i nie możemy wypłukać, wychlapać sobie całej wody, która na nim będzie. Naszym doświadczalnym kurulikiem będzie Gladius, który jest już wstępnie umyty, bo też ważna uwaga. Żeby umyć porządnie motocykl w garażu, musicie go wstępnie umyć już wcześniej, bo cały piasek i całe te elementy, które mogą porysować lakier, powinny zostać zdjęte na choćby myjce samochodowej. I tutaj oczywiście świat jest podzielony na tych, co uważają, że motocykl nie może być na gorąco pod taką myjkę podstawiony i trzeba go tam ostudzić. Ja jestem zwolennikiem teorii, na razie ona mi się sprawdza, że jeżeli zaczyna padać deszcz w lato i jest burza i motocykla wcale nie trzeba studzić, nic na razie nie pękło, żaden element metalowy się nie wykruszył i wszystko działa. Czyli wjeżdżamy na myjkę, zasuwamy sobie tą myjeczką i potem wyjeżdżamy do garażu, kiedy motocykl może być wilgotny, ale akurat w tym przypadku mamy suchy i interesujemy się tym, co tutaj jeszcze warto zrobić. Więc ja przygotuję teraz trochę terenu, będzie pewnie jakaś śmieszna muzyczka. Jak widzicie, pod Gladiuskiem jest już wycieraczka. Wycieraczka nie jest taką zwyczajną wycieraczką, bo ona ma gumę pod spodem, więc trochę wody i tych rzeczy chemicznych, które z tego motocykla spłynie, powinna w nią wsiąknąć. Jeżeli macie matę środowiskową od motocykla, która jest na większej powierzchni, albo macie dwie takie wycieraczki, no to jesteście jeszcze bardziej wygrani i sąsiedzi Was jeszcze bardziej lubią. A latarka może Wam się przydać, jeżeli nie macie dobrego światła, bo my mamy światła teraz włączone do nagrywania, ale generalnie tu panuje półmrok, więc ja często do mycia motocykla jakąś tam iluminację sobie stwarzam i te miejsca, które mnie najbardziej interesują, sobie podświetlam latareczką, ale o tym później. Następnym etapem jest przygotowanie szmat. Szmat czasu, szmat drogi. Generalnie szmaty są ważne w życiu. I to są szmaty, które już do niczego nie będą wykorzystane. One już swoje najlepszy okres mają za sobą i one będą nam służyły do tego, żeby powstrzymywać odpływającą wodę z motocykla, żebyśmy nie musieli za dużo sprzątać, ale szczotka i odprowadzenie potem wody z garażu do wiadra, żeby tu się nic nie działo, też jest super istotne. Mamy taki do ogródka spryskiwacz, nie tam żeby go się zabrał, kupiłem sobie taki ładny, o, i na szmatkę można go położyć i do niego nalewamy sobie wodę. Na rynku znajdziecie sporo środków, które są koncentratami albo są gotowe do użycia. Ten jest gotowy do użycia, ale ponieważ motocykl jest już całkiem czysty, więc nie widzę sensu, żeby zużywać na niego tak dużą ilość tego środka. Ale jeżeli motocykl jest brudny, to spokojnie możecie 1 do 1. Jeżeli oczywiście ważne, żebyście czytali etykietę, czy to jest koncentrat, czy nie. Jakby w każdym z tych środków najważniejsze jest czytanie etykiety i żeby działać zgodnie z tymi etykietami, bo można sobie zrobić krzywdę. Jak widzicie, cały środek się troszeczkę będzie pienił. Im więcej użyjecie, tym bardziej się będzie pienił. W sensie im więcej tego koncentratu. Im mniej go rozcieńczycie. No i tutaj można lać sobie po wszystkim. Są różne szkoły, żeby lać od góry albo lać od dołu. Ważne jest to, żeby nie wcierać brudu w motocykl, żeby motocykl był mokry i żeby wszystkie te owady i inne
trudne historie, które mogą wytrzeć lakier, były lekko zmiękczone. Specjalnie będę szedł na drugą stronę, bo i tak tam niczego nie zobaczycie, a ja sobie to zrobię już jak skończę. Są szkoły, które mówią, żeby myć motocykl od góry, są szkoły, które mówią o tym, żeby zacząć myć od napędu albo od kół. No i ja jestem zwolennikiem tej właśnie szkoły, żeby myć od kół, ponieważ koła są najbardziej uświnione, uwalone. I mamy tu takie szmatki z selekcji B. I możemy przejść do mycia kół. I dlatego właśnie podnośnik jest taki ważny. I mamy mikrofibrę. Mikrofibrę warto jest zużywać i się jej nie bać zużywać. Można ją raz na jakiś czas uprać, ale taki finish na samym końcu robić już tylko nową mikrofibrą i ona potem przechodzi do selekcji B, a selekcja C leży sobie tu na dole. Ważne, żeby możliwie często zmieniać jej kierunek i żeby brud, który na niej zostaje, nie był potem wcierany w kolejne etapy naszego mycia. Rękawiczki też tak naprawdę nie służą do tego, żeby były wodoodporne, bo to nie ma sensu. One służą do tego, żeby się nie skaleczyć o jakiś element motocykla, bo on potrafi mieć ostre krawędzie i przykro bywa, kiedy one robią nam krzywdę. I zamieniamy stronę prawą na lewą na 4. Po złożeniu na 4 okazuje się, że mamy 4 szmateczki, które całkiem nieźle ogarniają ten podstawowy brudzik. Pierwsza część tego mycia, zadaniem tej pierwszej fazy jest po prostu zdjęcie piachu, pyłu, tego najbardziej gęstego brudu, a tych etapów będą 3. Czytając etykiety środków, które używacie do czyszczenia motocykla, ważne, żebyście zwrócili uwagę, co tam jest napisane i czy ma to bardzo silny wpływ na aluminium, albo na elementy nielakierowane, albo na elementy plastikowe, które nie są lakierowane. Ponieważ wszystkie te elementy bardzo szybko się utleniają i może się okazać, że zbyt długo położone na jakimś materiale spowodują, że zostaną na nim zacieki, których już nigdy niczym nie domyjecie, bo one po prostu utlenią dany materiał. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj mamy uszczelniacze i tutaj tą powierzchnię przy myciu warto obserwować, oglądać, patrzeć, co się z nią dzieje, bo ona może mieć jakieś mikroryski. Jak tu zaczną się jakieś mikrowycieki, to już jest za późno generalnie. No i teraz pytanie, jak już jesteśmy przy kole, są miejsca, jak tutaj już dojeżdżam sobie tą szmateczką, to tak jak z tylnym kołem mogłem sobie je obrócić, tak co tutaj zrobić? No tutaj można popróbować różnych metod. Ważne, że są kółka w podnośniku i lepiej robić to do tyłu niż do przodu, ale też bez heroizmu. Lepiej zrobić to w późniejszym etapie, żeby się nam motorek nie wywalił w procesie mycia. Dobra. Przyspieszając lekko to, co się ma wydarzyć teraz, to drugi etap, jaki ja stosuję do mycia motocykla, to jest mycie łańcucha. Łańcuch i tylne koło najczęściej jest uświnione i mamy już, przepraszam, selekcję mamy już C kolejną. Jakby ktoś potrzebował, to możemy to wszystko składać. To wszystko będzie tą wodę spod kół ściągało. Jak jest zbudowany łańcuch motocyklowy, pewnie wiecie. On posiada wewnątrz siebie o-ringi, które chodzą sobie w specjalnym smarze, który warto raz na jakiś czas uzupełniać. Jak widzicie, ten łańcuch jest zupełnie czysty z zewnątrz. Smarowanie łańcucha na zewnątrz jest bez sensu, bo jedyne co osiągniecie, to jest to, że będzie do niego przywierało więcej brudu. Cały smar powinien być w jego środku, w jego wnętrzu. I jak widzicie, ten łańcuch jest dosyć czysty, więc nie ma sensu się nad nim jakoś szczególnie pastwić. Ale dla tych wszystkich, którzy potrzebują tej wiedzy, to oczyszczenie felgi z nadmiaru tego smaru jest tym pierwszym etapem. Natomiast ona jest dosyć czysta. Sorry, ale no, zimową porą mam raczej czyste motocykle. Ja jestem zwolennikiem nie nakładania środków bezpośrednio na motocykl poza wodą, tylko na ściereczki i jeżeli felga jest brudna, to czyszczę ją w ten sposób, że środek nakładam na ścierkę, a dopiero potem czyszczę felgę. No akurat tutaj jest spoko. Potem w ten sam sposób staram się oczyścić łańcuch z brudu, który na nim się znajduje. I robię to tak wkładając łańcuch do środka,
tak żeby był wyczyszczony również z drugiej strony, a nie tylko z tej jednej pięknej, ślicznej, która się tak ładnie błyszczy. Punktem startu, który warto, bo żeby wiedzieć, kiedy zrobiłem całe kółko z łańcuchem, jest skówka lub zapinka. Jeżeli zobaczę ją drugi raz, to znaczy, że cały łańcuch jest już przeleciany, przejechany przeze mnie. No i mozolna praca, oczywiście możecie używać do tego nie tylko szmatek, ale zdarza się, że będziecie potrzebowali użyć czasem szczoteczki, więc szczoteczka do łańcucha może wyglądać tak i ona, jak widzicie, łapie łańcuch z obu stron i możecie zdjąć ten brud, który jest na niej. Ja jestem daleki od tego, żeby wciskać tą szczotkę od góry i ten brud wciskać pomiędzy te elementy, które mają pracować, no bo chodzi nam o to, żeby one chodziły jak najluźniej i były oczyszczone, a nie żeby ten brud tam wchodził. Przy okazji możecie sobie zweryfikować naciąg łańcucha, ale pamiętajcie, że różnie się sprawdza przy różnych motocyklach, czasami na bocznej stopce, czasami na centralnej, czasami jest wymagana jakaś odległość zachowana. Jeżeli łańcuch był brudny nadmiernie, no to proces powtarzamy aż do utraty przyjemności. Jeżeli łańcuch jest już czysty, to możemy go nasmarować. Oczywiście możecie też czyścić zębatkę, to są rzeczy, które ja też robię, no ale no nie jest to ten moment, kiedy wymaga to ten proces. Więc żeby nasmarować łańcuch, mam taki śliczny kartonik. I tym oto pięknym kartonem zasłaniam sobie elementy motocykla, których nie chcę pobrudzić, licząc na to, że ten karton nie zostanie wciągnięty do środka. I po rolkach łańcucha ustawiam sobie dyszę środka do smarowania łańcucha i wprowadzam smar do wnętrza tych rolek, w sensie możliwie blisko ich kontaktu z nimi. Robię tak kilka kółek, niekoniecznie jakimś szczególnie mocnym strumieniem. Pozwalam mu zastygnąć, bo ten środek jest tak skonstruowany, że zawiera nośnik, który się szybko utlenia, ale żeby się równomiernie rozłożył i równomiernie ułożył wewnątrz, wolę sobie pokręcić kółkiem. Fajnie by było, gdybyście przed smarowaniem łańcucha upewnili się, że on jest suchy. Też nie jestem fanem wprowadzania dużej ilości wody do łańcucha, no bo on niestety lubi korodować. I w momencie, kiedy już wszystko niby zostało skończone i niby łańcuch mamy nasmarowany i rolki stały się czarne, to ja w swojej głupocie i nadmiernej gorliwości wycieram nadmiar tego, co może skapać z łańcucha na felgę, tylko od spodu. I tyle. I uznaję, że łańcuch został nasmarowany. I przechodzimy, i niniejszy mamy kolejną szmatkę w selekcji C. Następnym punktem programu jest spłukanie tego, co się stało i przejście mocniej w detale, tam gdzie ten brud nam został bardziej. Ponieważ mamy tutaj już stężenie, które wcześniej wykonałem i ono było mocniejsze niż to, które potrzebuję, rozcieńczam sobie jeszcze bardziej do tego momentu, aż trzecie spłukanie będzie już tylko wodą. A my użyjemy sobie śmiesznych narzędzi, których używają malarze. I tu do naszego panteonu niesamowitych rzeczy, których możemy użyć do czyszczenia motocykla, ja używam kilku rodzajów przyrządów. Jakby ten na przykład dla mnie jest jeszcze taki trudny, bo nie mam tak brudnych motocykli, żeby z niego korzystać, ale offroadowcy go znają i wiedzą, do czego on jest. Mam taką szczotkę do łańcucha drugą, której nie używam do łańcucha, ale używam do elementów, które chciałbym doczyścić lepiej, ale nie używam smaru do łańcucha. No i mam 3 pędzelki o różnych twardościach i o różnych łebkach. I jak to działa? I te elementy, które uznajemy za jeszcze wymagające dopracowania, teraz możemy oczywiście unikać już bawienia się z kołem i łańcuchem. I lecimy z koksem. I tutaj na przykład mamy chłodnicę i z chłodnicą trzeba używać ultra delikatnego pędzelka. Jeżeli jest w niej jakiś brud i chcemy go wydłubać, to ja używam takiej super miękkiej szczotki też do ubrań, która jest ultra miękka. I bez wyginania, bez miażdżenia, bez żadnych inwazyjnych metod czyszczenia można tutaj wejść w całą chłodnicę i jej osłony. Nie ma problemu, a za kamareczki dojeżdżamy pędzeleczkiem.
Mycie motocykla to takie obcowanie ze sprzętem, które wbrew pozorom ma kilka dodatkowych cech. Jesteście świadomi tego, co się dzieje z pojazdem, w jakim jest stanie, czy nie wymaga jakiejś ingerencji mechanicznej. Jak powiedziałem, kurs przyspieszony, więc nie będę tu się pastwił nad tym jakoś szczególnie. I możemy teraz zmienić sobie pędzelek na okrągły czubek. I okrągły czubek bardzo dobrze sprawdza się w kokpicie. No i teraz ostrzeżenie, żeby unikać stacyjki, zamknąć gniazdko USB. No i tutaj tak już lecieć trochę bardziej delikatnie, zrobić sobie większy spray. O, żeby to była mgiełka. Pędzelek powinniśmy sobie też naładować trochę wcześniej. Ładowanie pędzelka. Żeby Gosia miała czyściutko na sezon i żeby chłopaki w ISM-ie, bo zaraz przyjadą po motocykle, mieli czyściutkie motocykle, żeby nie musieli sobie, wiecie, jak mechanik bierze pojazd w swoje łapki i on jest taki uwalony, to wcale nie jest przyjemna robota. To lepiej przed wizytą umyć motorek. Im więcej poświęcicie temu czasu, tym lepszy efekt uzyskacie. No, i tak samo im częściej będziecie to robić, tym rzadziej relatywnie będziecie musieli do tego podchodzić na ostro, że tak powiem. Tylko wystarczą właśnie takie mikrokosmetyczne jakieś tam ruchy. Dobra, więc niniejszy mój środek do mycia próbuję wycyrklować jego ilość tak, żeby po tym procesie zostało jak najmniej, bo zaraz będę przechodził do płukania wodą. Możemy też umyć sobie pędzelek. Brudne narzędzia to też głupi pomysł. I oczywiście puryści na pewno powiedzą, że trochę tego środka tam zostało i pewnie mają trochę racji, ale trudno. Możemy jeszcze zrobić tak, że wlejemy troszeczkę, wyczyścimy sobie zbiornik. A tu widzę jeszcze trochę brudu. I wlewamy wodę. Ja też lubię, jak się nic nie marnuje i ważne, żebyście nie umyli sobie motocykla płynem do spryskiwaczy albo czymś innym, więc zaznaczajcie sobie pojemniki, jakie zachowujecie. Lepiej ich nie wyrzucać, bo nigdy nie wiadomo, do czego się przydadzą. Może się właśnie przydadzą do mycia motocykla. I płuczemy, dopóki się pieni. Ja tak robię. Każdy sobie wymyśli jakąś własną teorię, ale dla mnie jak się pieni, to znaczy, że jeszcze trzeba płukać, żeby ten środek nie został na pojeździe. Tej strony nie myjemy dzisiaj. No i teraz jest ten moment, w którym nam się nasze szmateczki przydają, bo ilość wody na pojeździe już jest tak duża, że nie wszystko wsiąka, a my nie chcemy mieć kłopotu z sąsiadami. O, i pamiętać, żeby chować i myć swoje zabawki. Do etapu trzeciego musimy wykorzystać już specjalnie wyselekcjonowane szmatki, które nigdy wcześniej nie były brudne. Są fabrycznie nowe. Tu też ostrzeżenie, żeby pozbywać się tych metek, bo one potrafią rysować lakier. No i osuszamy. Nie mamy sprężonego powietrza, a musimy osuszyć motocykl, więc staramy się jak najwięcej wody zetrzeć, tak żeby szmatka wchłonęła tę wodę. I tu rzeczywiście posuwanie się od góry do dołu wydaje się być najbardziej logiczne. I docieramy. Jak nam wsiąknie już na tyle dużo tej wilgoci, że rozsmarowujemy ją, tylko nic nie zbiera, to trzeba zmienić szmatkę na następną i ona wchodzi do selekcji B już wtedy. Bierzemy następną. No i niestety te A to trzeba kupować. Innej drogi nie ma.
No i zobaczcie, niby motorek umyty, a jednak warto te szmatki wymieniać i mamy już selekcję B, a nawet C dla niektórych już może być. I mamy selekcję C. I szukamy kolejnej ofiary. Kiedy mamy motorek, który już jest właściwie osuszony, lepiej, żeby był bardziej osuszony niż mniej. Taka jest moja rada, bo będzie Wam się wszystko ciągnęło potem. Możemy przejść do ataku na lakier i do takiego finiszu jakby całego motocykla. Bo nie ma już ryzyka, że będziemy wcierać brud w istniejącą już strukturę, która jest śliczna i zrobimy sobie papier ścierny. Żeby to zrobić, możemy użyć miliona środków. Rynek jest tego pełny. Ja używam tego, co jest pod ręką. Mogą to być środki samochodowe również. Ale zanim to zrobię, to staram się jeszcze zabezpieczyć rzeczy, które powinny działać, nawet jeżeli są mokre, czyli na przykład czujnik stopki w tym przypadku. Smarujemy go, żeby dziwnie zmiany biegów tutaj nam chodziła tak jak powinna, tak jakbyśmy chcieli. Wszystkie te mechanizmy smarujemy. Jak ktoś bardzo by chciał, może sobie posmarować jeszcze, nie wiem, manetkę, żeby nam się lepiej kręciła, ale jakby nie widzę w tym, chyba że macie tam jakiś problem, że ona się po prostu przestała kręcić. Ale generalnie wszystkie elementy ruchome, które zawiadują nam systemami pracy motocykla, powinny być sprawne, a żeby były sprawne, muszą być czyste. Dobra, lecę dalej. Biorę sobie taką oto ściereczkę i mogę użyć różnych środków, a ja jestem zwolennikiem używania tych środków na ściereczkę, a dopiero potem na motocykl, więc składam ją sobie tak, żeby była miękkim padem, żeby nie docierać niczego, nigdzie, i nasączam ją środkiem, który powinien mi dać pożądany efekt. Może to być środek w płynie, a może być w pianie. No i nanoszę go na element, który chciałbym podkreślić jego piękność. Przejdziemy się po zbiorniku. Też kontrolujcie tą ściereczkę, czy ona się nigdzieś nie zabrudziła o coś, bo wtedy znowu będziecie wcierać brud, a tego nie chcemy. Jeżeli ten film wywoła jakąś burzę, lawinę komentarzy, to ja chętnie wejdę w polemikę, bo żaden ze mnie detailer, nie znam się na tym. Może są jakieś techniki prostsze, szybsze i ktoś mógłby nas oświecić tutaj na forum. To proszę się nie krępować, wrzucać uwagi. Ja używam uniwersalnego środka. Już się nie skupiam na tym, że jedno jest do plastiku, drugie jest do gumy, a trzecie do czegoś innego. No już po prostu dla mnie to zbyt wiele. Lubię czyste motocykle, ale no już taki heroizm dla mnie to trochę tłumaczy. No i szczotka, szmatka nie jest już tak bardzo brudna, nie wtarliśmy dużo brudu w lakier. Koło to zawsze będzie koło i nie należy mu ufać. Kiedy nam to wyschnie, kiedy ta powierzchnia będzie już, to jest selekcja B, ja to sprawdzam rączką, ale ona jest akurat mokra, ale jest jakiś poślizg, powstaje, jest taka jakby tłusta warstwa. To znaczy, że trzeba to też będzie dotrzeć. Czasami powstaje taka mgiełka, niektóre środki pozostawiają taki nalot jasny, biały i wtedy dobrze by było wziąć sobie właśnie taką szmatkę, która ma kolor, który jest przeciwny. W sensie, żeby było na niej widać, czy byliśmy już w danym miejscu, czy nie. Docieramy ten tłusty nalocik, tak żeby nam właśnie wyszła piękna jaskrawość i kolor lakieru. Coś tam jest, ale jakby już bez
heroizmu i bez mocnego wcierania w lakier. Oczywiście znajdą się na pewno mistrzowie detailingu, znaczy nie tylko mistrzowie, a ludzie, którzy się zajmują detailingiem, którzy powiedzą, że lakier jest już porysowany i trzeba go spolerować. No i wszystko jest kwestią tego, jak do tego wy podchodzicie, czy dla was to jest ok, czy chcecie go polerować. Ja nie zamierzam go polerować, dla mnie jest bardzo fajnie i sympatycznie, mi ten efekt wystarcza. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że nasze motocykle z reguły są w miarę czyste i nie są jakoś szczególnie mocno porysowane, chyba że nasza nowa CBR-ka sięgnie bruku, a taki jest plan, żeby się już nie bać przywracać, więc niestety ona jedna biedna będzie takim brzydkim kaczątkiem pewnie w naszym stadziku, ale jeżeli minęło już kilka godzin i jesteście zmęczeni i chcecie się napić browaru, czy czegokolwiek innego, co lubicie pić, czy browara, to znaczy, że robota została dobrze zrobiona i powinniście spełnić swoje marzenie i być jeszcze bardziej usatysfakcjonowanymi ze swojej roboty. No i mamy selekcję B lub C nawet. Ostatnia szmatka mi została, więc jak widzicie, schodzi tego trochę. Po całej operacji wszystkie te szmateczki wyciskam do wiadra. Wylewam wodę z wiadra już w domu, żeby nikogo nie niepokoić. Zamiatam całą powierzchnię i nikt się nigdy nie czepnął. Więc myślę, że jeżeli mnie się nie czepia, jesteście dobrymi ludźmi i dobrze żyjecie w swoim społeczeństwie sąsiadów, to wam też nic się nie stanie. Nasmarowany i czysty. Jak to zrobione jest, kurka. Dobra. Jeżeli macie jakieś pytania, służymy pomocą. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się w następnym filmie. Pa!